Widzowie, nawet nie wiecie jak bardzo Roblox mnie zdenerwował. Zaraz powiem wam dlaczego, ale na wstępie chciałbym zaznaczyć, że mogę w tym odcineczku brzmieć trochę inaczej, a to przez to, że aktualnie jestem chory, przeziębiony, także z góry przepraszam za głos w tym odcineczku. Tą zmianę, o której dzisiaj wam powiem, Roblox wprowadził już jakiś czas temu, być może część z was już wie o co chodzi. Ja też o niej słyszałem, ale wydawało się, że wszystko jest ok, a jak teraz sprawdziłem, no to okazuje się, że jednak nie jest ok. I o co, moi drodzy, chodzi? A chodzi tutaj, moi drodzy, o gift cardy. Tak, dobrze słyszycie, o gift cardy. Pewnie ktoś z was co jakiś czas być może sobie je kupuje, a właściwie kupował, bo pewnie wiecie, że teraz niestety na Robloxie jest coś takiego jak, moi drodzy, przypisana lokalizacja do konta i jak widzicie, każdy z nas ma taki portfel. W naszym przypadku, że mieszkamy w Polsce, są to złotówki. No i kiedyś właśnie w ustawieniach, po wejściu w ustawienia, można było sobie zmienić naszą lokalizację na jakiś inny kraj. Dokładnie tutaj, moi drodzy, była opcja, żeby sobie zmienić i ludzie po prostu używali tej opcji, żeby sobie tam, wiecie, taniej robuxy kupić, bo na przykład w niektórych lokalizacjach ceny robuxów były tańsze. I teraz tutaj, jak widzicie, rzeczywiście kiedyś była opcja, żeby zmienić sobie, moi drodzy, nasz kraj, a teraz już tego nie można zrobić. A jeżeli chodzi o ceny robuxów za złotówki, w PLN-ach jest to naprawdę, no moim zdaniem, mega słaba cena. Zobaczcie, jak to wygląda w porównaniu do dolarów. No to powiem wam tak, tutaj 60 zł za 800 robuxików, gdzie, moi drodzy, w Ameryce za 10 dolarów możemy sobie mieć 800 robuxów i to jest dokładnie tyle, chyba nawet 2 grosze mniej. Tak, dokładnie tak, 2 grosiki mniej. Część z was się pewnie teraz zastanawia, skąd w ogóle na moim koncie w portfelu jest aż tyle, moi drodzy, PLN-ów, a to wynika z tego, że ostatnio sobie kupiłem gift carda. Jako że był on kupiony za, moi drodzy, amerykańskie dolary, za USD, to nie mogłem sobie go potwierdzić i musiałem pisać do supportu Robloxa i finalnie stanęło na tym, że oni mi ten kod wpisali, no i powiedzieli, żeby przy przyszłych, moi drodzy, no próbach właśnie kupowania gift cardów uwzględnić to, żeby waluta na nich była dokładnie taka sama, w jakim kraju aktualnie jestem. Co to oznacza? No właśnie tą zmianę, o której chcę wam wspomnieć, czyli Roblox wprowadził coś takiego, że jeżeli gift card jest, moi drodzy, w dolarach lub w funtach brytyjskich lub w euro czy w dowolnej innej walucie, choć za wiele ich za bardzo już nie ma oprócz tych walut, to tylko właśnie w tych krajach, gdzie te waluty obowiązują, możemy sobie tego gift carda potwierdzić. Czyli tak naprawdę Polska, tak naprawdę, żeby wam to zobrazować, nie może sobie w ogóle kupować gift cardów, bo nie ma po prostu gift cardów w walucie, moi drodzy, w złotówkach. Po prostu tego nie ma, widzowie, no po prostu tego nie ma. Jestem zły, przeziębiony, chory, boli mnie gardło, a muszę tu teraz podnosić głos, bo po prostu Roblox, no po prostu, przepraszam, widzowie, bo po prostu Roblox tak mnie tym zirytował, widzowie. Naprawdę, zmiana ta jest naprawdę mega słaba i wydaje mi się, że Roblox wprowadził ją tylko dlatego, żeby po prostu zapobiegać temu, aby użytkownicy mogli sobie taniej kupić robuxy, premium. Ja przykładowo teraz, no nie mam nic z tego, że ten kredyt dostałem na konto, że mi go Roblox dał za te gift cardy, bo i tak nie mogę sobie kupić tego premium, jakie chciałem, bo ja na przykład chciałem sobie kupić, widzowie, tutaj to premium, a jak widzicie ono kosztuje 60 zł, a ja tutaj mam 43 zł i 74 grosze, czyli mnie nie stać. Pocieszające jest to, że od razu po tym, jak tego gift carda chciałem wpisać i wyskoczył mi komunikat, że nie mogę tego zrobić, to otrzymałem powiadomienie na e-maila, że otrzymam zwrot środków za tego gift carda, więc finalnie może skończyć się na tym, że te robuxy akurat w tym przypadku otrzymam za free, a to dlatego, że no napisałem do supportu Robloxa, no bo byłem po prostu no zbulwersowany, oburzony na Robloxa, że coś takiego ma miejsce i po kupieniu gift carda i daniu im, moi drodzy, moich pieniędzy, nie mogę sobie teraz kupić tutaj tego premium i w ogóle tego gift carda wpisać. Oczywiście pomijając już fakt, że tutaj dostałem tyle, a jeszcze był podatek, więc zapłaciłem chyba 46 i ileś tam groszy, więc i tak na tym jestem póki co stratny, ale jeżeli otrzymam zwrot pieniędzy, a to trwa od 1 do 3 dni roboczych, w najgorszym wypadku do 30 dni, to wtedy będę mega szczęśliwy, bo jakby takie dosłownie free robuxy. Najzabawniejsze, widzowie, a zarazem najsmutniejsze jest to, że Roblox zarzekał się, że, moi drodzy, digital gift cardy, czyli wirtualne karty, będą działać, a tylko te, które na przykład możemy sobie kupić w sklepie, czyli na przykład, nie wiem, jesteście w Ameryce i jesteście w Walmarcie, czy tam w jakimś sklepie, moi drodzy, Game Shopie, on jest chyba i w Ameryce, i w, moi drodzy, Wielkiej Brytanii, to tam macie karty i one mają przypisany region i tylko w Wielkiej Brytanii i w Ameryce można sobie je po prostu
prostu wpisać. To też jest w ogóle absurdalne, bo pomyślcie sobie, że ktoś chce kupić komuś na urodziny gift carda i leci na przykład do kogoś na urodziny do Ameryki albo zupełnie gdzieś indziej, kupuje gift carda w swoim kraju, a potem ta osoba, która dostała prezent, no nie może go wpisać, bo nie jest w tym kraju, z którego po prostu pochodzi jego znajoma. Także mega lipa. Nie wiem, czemu Roblox takie L zalicza, widzowie. No według CEO miało to właśnie dotyczyć tylko tych, moi drodzy, kart fizycznych, które możemy nabyć w sklepie, a nie tych, moi drodzy, internetowych. Jednak jak się okazuje, tak nie jest, no i niestety jest to naprawdę mega duży minus. 24 kwietnia 2023 roku oficjalnie ta zmiana miała zostać wprowadzona i została wprowadzona. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy po prostu tutaj CEO Robloxa jednak zmienił zdanie w tej sprawie, czy po prostu jest to jakiś błąd. Dajcie znać, czy wy też próbowaliście kupić gift carda i mieliście takie problemy, bo według tego, co teraz tutaj było widać, moi drodzy, według tej wiadomości, no to digital, moi drodzy, robuxowe kody, czyli wirtualne robuxowe kody, powinny, moi drodzy, być dalej możliwe do wpisania, niezależnie od tego, czy mieszkamy w Polsce, Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych. Wydaje mi się, moi drodzy, że wszystko, co chciałem wam powiedzieć w tym filmie, to wam powiedziałem. Czy ta zmiana oznacza koniec gift cardów? Myślę, moi drodzy, że w jakimś stopniu tak, ponieważ dopóki Roblox coś z tym nie zrobi, to my jako Polacy za bardzo sobie tych kart nie możemy kupić, no bo po co to robić, skoro i tak później nie możemy sobie tej karty wpisać. Zobaczmy sobie teraz jeszcze, ile za te 43 zł, prawie 44 zł możemy otrzymać sobie robuxików. Okej, na pewno 400, dobra, to już sobie to kupimy oczywiście. A za pozostałą kasę możemy otrzymać 184 robuxy, czyli razem 584 robuxy. Zróbmy sobie również to. Czy to było opłacalne? No raczej nie, jest to mało robuxików, ale na pewno przynajmniej więcej robuxików niż jakbyśmy sobie kupili premium najtańsze za 30 zł, bo tam dostajemy 450, a tutaj mamy no 584 robuxiki. No ale to i tak, moi drodzy, nie jest to, co chciałem uzyskać, bo chciałem uzyskać sobie premium i 1000 robuxików. Także słabiutko, mega słabiutko ze strony Robloxa, a jeżeli ktoś z was by się zastanawiał, czy próbowałem skorzystać sobie z VPN-a, to tak, korzystałem z VPN-a i niestety to nic nie daje, ponieważ i tak dalej mój portfel pokazuje mi, moi drodzy, PLN-y, a nie na przykład dolary, jak zmienię lokalizację na Stany Zjednoczone. Także w tym odcineczku to będzie już wszystko. Dajcie znać swoje przemyślenia na temat tego, co o tym wszystkim sądzicie. Trzymajcie się, moi drodzy, no i cześć!